Oczywiście się troszeczkę interesuje historią, no i za młodego chłopaka zawsze tych filmów oglądało się z czołgami i chciało się takim czołgiem kiedyś pojeździć. Historia nie jest mi obca i wiem troszeczkę na temat czołgów, więc fajna taka zajawka jest z tym wszystkim. To na pewno taki typ czołgu byłby taki solidny, masywny i zwinny. Podczas zawodów strongmana, gdy jeździłem na całym świecie, może typowego czołgu nigdy nie było, ale zawsze były różne przedmioty, na przykład amunicja. Typowy nabój czołgowy był, który ważył, może to była imitacja czegoś takiego zrobiona i te naboje ważyły po 100 parę kilogramów. I załadunek takich naboi na jakąś platformę. Było 10 czy 8 takich naboi i kto w najszybszym czasie takich 100-kilogramowych naboi najszybciej załaduje na platformę. I takie wyścigi. Albo bieg z takimi nabojami na czas, gdzieś było noszenie takich, powiedzmy, stalowych platform. Coś związane zawsze z tym było, ale typowego czołgu nie. To chyba już byłoby troszeczkę zbyt duże wyzwanie. 60 ton dla normalnego człowieka, śmiertelnika jest to nierealne. Ale z takimi małymi elementami związanymi z czołgami było sporo takich zajawek. Za mojej kadencji sporty MMA, a strongman są to dwa przeciwstawne sporty. Podczas strongmana trzeba było być naprawdę wielkim, solidnym chłopem, dlatego że jednak konstrukcja musiała być masywna i solidna, żeby dźwigać takie potężne ciężary. Tam nie było 100-200 kg, tylko zaczynały się już od 300 paru kilogramów. Nawet na plecach trzeba było dźwigać 400 parę kilogramów, więc ta konstrukcja, te nogi, ten fundament musiał być naprawdę solidny. A przechodząc do MMA, gdzie chłop waży 140-150 kg, naprawdę był to nie lada wyczyn, żeby dotlenić tego paliwa w postaci tlenu, dać organizmowi dużo. To jest fajne takie porównanie, jak akurat w naszej obecnej grze, że są czołgi duże, solidne, ciężkie, a i takie, które muszą być zwrotne. No i na początku byłem tym wielkim czołgiem, który waży 60-70 ton, który wolno, solidnie, stabilnie idzie. A tutaj jestem akurat w tym obecnym MMA, jestem taki, muszę być i silny, i zwinny i w pewnym momencie, kiedy potrzeba szybko zaskoczyć i uciec. No i to jest właśnie dwa przeciwstawne sporty były. Naprawdę było przekształcić się ze strongmana na MMA bardzo ciężko. Było to kilka lat, 6-7 lat, żeby zaczęło mi to wszystko iść. Ciężki kawałek chleba, żeby przeistoczyć się ze sportów siłowych na sporty wytrzymałościowe. Długo to trwało, no ale dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba po prostu pomału, solidnie, cierpliwie iść do celu. Jak sobie postawisz jakiś cel, trzeba dalej iść i dążyć do niego. Każde współzawodnictwo, tak jak i w grach, czy wchodzisz do klatki, jest to współzawodnictwo sportowe. Zawsze wygrana zawsze cieszy, czy to w MMA, czy to w grach. To wygranie to jest wygranie. Tylko że akurat tutaj, siedząc przy komputerze, nie mamy aż takiego ryzyka, że jeżeli przegramy, tutaj mniej boli. A wchodząc do klatki, gdy przegrywasz, czasami takie, że masz rękę złamaną, gdzieś tam powiedzmy żebra poprzetrącane, albo i zostaniesz znokautowany. Tu w najgorszym wypadku, gdy zostaniesz zestrzelony, czyli po prostu jest game over, no i oczywiście mina troszeczkę takiemu graczowi spada, a gdy dostajesz w klatce, delikatnie mówiąc, w główkę, film się odcina, no i koniec wtedy jest i wtedy boli kilka tygodni. I to jest to właśnie mała różnica. Gra, a rzeczywistość. Zazwyczaj prowadzę intensywny tryb życia, praca w firmie, treningi po kilka godzin dziennie. Jak mam wolną chwilkę, żeby sobie troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, łapę telefon i zawsze w jakąś grę sobie pogram. No a że z czołgami, no to wiadomo, że duży, wielki chłop, no to powiedzmy zabaweczkami, takimi małymi, wirtualnymi czołgami się troszeczkę bawię. No akurat dosyć często gram w tą grę. No mi bynajmniej się to wszystko tak spodobało. No i jest takie połączenie wielkiego chłopa, czyli takiego czołga jak ja. No i bawię się gdzieś tam sobie, pogrywam delikatnie. Zdecydowałem się na współpracę z World of Tanks Blitz, dlatego że jest to fajna zabawa. Dwie drużyny spotykają się po kilka czołgów, no i troszeczkę trzeba intuicji tego wszystkiego, żeby wygrać z tym wszystkim. To nie jest tylko prosta gra, tylko trzeba troszeczkę inteligencji, zobaczyć gdzie, w którym kierunku wejść, no i kto wygra. No to jest taka rywalizacja wirtualna, trochę sportowa, ale fajna zabawa, odskocznia dla mnie od tej rzeczywistości, czyli od pracy, od treningów. Wskakuję sobie czasami pół godzinki, godzinkę i pogrywam z chłopakami.
Właśnie w tej nowej grze pojawiają się właśnie dwie takie fajne niespodzianki. No wiadomo, że w armii zawsze ten prowiant jakiś musi być, czyli faforki i żurek. No żurek to oczywiście, że polska potrawa, faforki również. No i żurek, no nie obyłoby się, jeżeli tylko jest gdzieś okazja i jeżdżę po Polsce, mam swoje miejsca, restauracje, gdzie jak żurek, tylko jest to oczywiście żurek i biała kiełbasa musi być, inaczej się nie obędzie. Elementy jogi w moim przypadku nie są mi obce, dlatego że na co dzień normalnie ja się zawsze rozciągam 10-15 minut. W moim przypadku, gdzie chłop, który ma z 1,87 m, 120 kg, spokojnie nogami na 2 metry macham. Ci, co śledzą moje social media, wiedzą, że w granicach 2 metrów nogę sobie zakładam na siatkę czy na drabinki i spokojnie sobie stoję, rozciągnięty jestem dobrze. Przy dobrej rozgrzewce, przy kilku dniach spokojnie nie narzekam, jak na swój wiek i moją wagę, dosyć dobrze jestem rozciągnięty, więc elementy jogi nie są mi obce. Może ja to inaczej troszeczkę nazywam. Nie joga, tylko typowe rozciąganie po każdym treningu. 10-15 minut zawsze rozciągania po każdym treningu jest. Więc joga nie jest mi obca, reasumując. Moi drodzy, zapraszam do grania w grę, a nóż widelec się tam spotkamy i powojujemy na te duże, ciężkie czołgi.